początkowej wersji może Wam się to wydawać, że co to jest, coś białego i takiego no niezbyt apetycznie wyglądającego. Dziękujemy Ci, Julciu. Piękna kurka. Pójdzie do naszej kolekcji rysunków. Jest jeszcze inna metoda. Możecie to na przykład zobaczcie, zostały już takie małe, malutkie takie farfocle. Dzień dobry, przyziemnie jak zwykle. No Przyziemna. o czym? Przyziemne jest z drugiej strony. Zobaczcie, jakie dzisiaj mamy tutaj skarby. Wiem, w początkowej wersji może Wam się to wydawać, że co to jest, coś białego i takiego no niezbyt apetycznie wyglądającego. No otóż, są to skarby pozyskane od naszego przyjaciela, tak? To już jest nasz przyjaciel, no my tak uważamy. A co to za skarb? Jest to łój wołowy. Znaczy będzie łojem wołowym, bo na razie, no nie wiem w sumie, czy to można już teraz powiedzieć, Marcin, że to jest łój wołowy. Jest to tłuszcz. Zobaczcie, ile tego tutaj mamy. Jest pozyskany z wnętrza tak? Krówek młodziutkich, najlepsze karmionych trawką. To co, zresztą te wszystkie takie przysmaki, wątróbki, co Wam kiedyś pokazywaliśmy, tak, mięsko, to jest właśnie od tego samego właśnie od niego hodowcy. Zresztą znacie go bardzo dobrze z innych filmików. Tak. Myślicie, optymalni będą jedli, zajadali się i sobie żyły zatykali. Nie, to nie jest po to tym razem. Tym razem nie. Tym razem nie. Jak dobrze wiecie, Klaudia robi mydełka z tłuszczu gęsiego. No ale też już gdzieniegdzie wspominałam, że mam coś do pozyskania latem, późnym latem, jesienią. No ale mam już teraz troszeczkę szybciej. Ale po co ja to mam? Nie tyle, że ja będę również z tego próbowała robić mydełka, ale potrzebuję to na krem. Ponieważ w tłuszczu wołowym, w okolicach nerek macie najwięcej enzymów, które są dla Was najlepsze. W ogóle łój wojowy zawiera bardzo dużo witaminy E, a jak wiemy, skórka nasza lubi witaminę E i w tym jest naprawdę bardzo dużo. Dlatego jeżeli macie taką możliwość i znacie zaufanych rolników, takich, których wiecie, jak oni karmią, możecie do nich iść, pójść i sprawdzić. Jest to naprawdę skarb, jest to cenny budulec i dla Waszego ciała, jeżeli chodzi od zewnątrz i od środka, ponieważ również na łoju wojowym, Boże, nie mogę Cię wysłowić, łoju wołowym, przecież nasze babcie kiedyś to normalnie smażyły wszystko. To było po prostu w normalnym użyciu w każdym domostwie. Natomiast niestety... jednym z głównych składników też diety optymalnej, tłuszczowej. Tak, tak. Oczywiście po wytopieniu. Po wytopieniu, zgadza się. Także do jedzenia, do smarowania. Optymalnie używają to jako taki... może nie tyle, że zagęstnienie. Uzupełnienie tłuszczu. Uzupełnienie tłuszczu, tak. Można też, powiedz jeszcze, co robić, czyli tak, można robić mydełka, można robić kremy, można jeść i można... No No nie wiem, ja już wszystko wymieniłam. Nie, mydełko, jeszcze nie. I się krem. robi świece. Świeczki. No faktycznie, bo ja już Klaudia się przymierza do robienia Klaudia świeczek. dzisiaj popatrzyła na mnie i powiedziała: Marcin, jaką ja Ci zafunduję gromnicę. Tak, ale poczekajcie, może do sedna. Zobaczcie, ja mam tutaj, widzicie, akurat fajny, czysty kawałeczek. Tutaj nie ma żadnego mięska, więc jak będziemy to teraz wytapiać, nie będzie tego specyficznego zapachu. Ale pomijając to, że jakby były tutaj kawałki mięska, może coś tam znajdę, oczywiście to odkrajamy, no i co, no i pieskom dajemy, no bo to już nie będzie się w tym momencie nadawało do naszej późniejszej produkcji. Tak czy siak pokażemy następne etapy, bo wiecie, samo wytopienie jakby tłuszczu to nie jest, jeszcze trzeba go przedestylować kilka razy, żeby właśnie ten zapaszek się, tego zapaszku smażeniny
się pozbyć, co nie? Dokładnie. O, zobaczcie, widzicie, tutaj macie jakiś taki kawałeczek czegoś, więc to zaraz rachu ciachu odkrawamy i to już ląduje w drugiej misce właśnie przygotowanej. Zwanej miską na rachu ciachu. Zwaną miską na rachu ciachu. I słuchajcie, ja Wam za chwilę pokażę kolejne etapy oczyszczania tego tłuszczu. Natomiast no troszeczkę mi to zajmie, to krojenie, tak, ta zabawa. Procesy bardzo długotrwałe, kilkudniowe. Tak, dlatego pozostańcie z nami i widzimy się za sekundę, jak ja to wszystko tutaj przerobię. Rachu ciachu. Rachu ciachu, do roboty. Pomagaj mi. Dobrze. Jak sobie pomyśl coś takiego dostać, mieszkając w ogóle w mieście. W mieście. Gdybyś sobie sprawy nie zdawał. Nawet sprawy nie nie zdajesz. zastanawiasz nad tym, po prostu idziesz do sklepu i kupujesz albo mydło, albo tam świeczkę i po prostu, żeby pachniała i tyle. No. Nie wiesz, co ona w sobie ma jakoś tak... Ile wiesz, ile też pracy na przykład takie naturalne rzeczy wymagają i jaki dostęp jest ciężki, co nie? No znać bo trzeba kogoś znać. No, znać źródło. Trochę jak taki na wiór wypieczony kurczak, nie? Tak. Tak się rozpada. Niesamowite, w ogóle naprawdę, my jesteśmy zdziwieni, nigdy wcześniej nie mieliśmy tak, do czynienia. styczności No właśnie popatrzcie, z takim skarbem. popatrzcie, to się rozpada jak ryba. Widzicie? Tak, no, niesamowite. Niesamowite. A po prostu jest schłodzone. I tutaj już jest trzecia miseczka w tym momencie i jeszcze zostało nam kilka kawałeczków, więc myślę, że jeszcze jedna miska wyjdzie, więc 4 takie miski, ponieważ 2 już tutaj widzicie są prawie po wierzch załadowane, ale nie daje więcej. Dlaczego? To zaraz się dowiecie. I zobaczcie, to jest właśnie ten efekt naszej pracy. Są 2 garki i 2 miski. Ty jesteś miska, a jestem garnek. Nie, ty jesteś pokrywka, a ja jestem garnek. To będzie musiało iść w tym momencie do lodówki, ponieważ nie mam już palników, żeby po prostu rozmieścić to wszystko tutaj na kuchence, tak samo i garków, ale jest jeszcze inna metoda. Możecie to na przykład, ten tłuszcz wsadzić jak macie takie duże naczynie żaroodporne lub taki garnek, który możecie włożyć do piekarnika, żeliwny, i w tym momencie wstawiacie taki garnek do piekarnika na 107 stopni, nie więcej, i po prostu na 5 godzin i sprawdzacie mimo wszystko jeszcze co godzinkę, żeby najlepiej jeszcze przemieszać, jak to się wytapia. Więc jeżeli macie piekarnik i chcecie tą metodą robić, to pamiętajcie, 107 stopni i 5 godzin. Natomiast ja w tym momencie robię inaczej, bo nie mam takiego garka, a więc jest to taka, to się nazywa mokra metoda wytapiania tłuszczu. Lubimy mokre metody. Tak. Nastawiacie sobie kuchenkę na najmniejszy ogień, żeby Wam się to nie przypaliło, żebyście nie mieli skwarek wołowych, bo w tym momencie nie będziecie mogli tego użyć do kosmetyków, chyba że chcecie smażyć później tylko i wyłącznie mięsko, ale to będzie za intensywny smak i zapach, więc tego bym odradzała. Jeśli się oczywiście, bo to trzeba dodać, jeśli się oczywiście przypali. Tak, jeśli się przypali. Bo my też nie robimy do takich skwarek, wiecie, żeby wydobyć wszystko, bo wtedy intensywność tego smaku znacząco rośnie. I lepiej przerwać, my pokażemy, w którym momencie my przerywamy, właśnie żeby nie było za dużo smaku, a żeby osiągnąć jak najwięcej tłuszczu. Dobrze, w tym momencie macie tylko i wyłącznie tutaj tłuszcz i dodajecie tak mniej więcej na 1 garnek, bym powiedziała, takie 3 łyżki soli.
Ja mam sól kłodawską. Nie jest to jakaś precyzyjna robota, żebyście tutaj nie wpadali w panikę. Dokładnie, bez przesady. Aha, i teraz tak, też ważna rzecz. To Marcin już widzicie, dopowiada. Tak, ale poczekaj, że kochani. mydło nie będzie słone. Nie będzie słone. Sól się nie połączy. Tak, ale to później chciałam powiedzieć, ale Marcin wszystko zdradza. Wszystko Dobra, zniszczyłem. wróćmy do przepisu po kolei. Sól i w tym momencie dajecie wodę. I Ten dajecie dzbanek ma jej 1,5 tyle litra. wody, no mniej więcej tak, jeszcze troszeczkę dodam. Po to, żeby się nie przypaliło Dokładnie. na dnie garka. Woda oczywiście, garnek nie będzie przykryty, woda wyparuje. Może już wystarczy. Cały no. Tyle. To się mniej więcej tam już widzę prześwituje troszeczkę woda. I tak samo tutaj do tego garka jeszcze dodam. Nie uważasz, że jedynka jest troszeczkę za mała? Co może troszeczkę No, bo to jedynka, to wiesz co, to ja na tym mógłbym usiąść i by mnie nie poparzyło. Dobra, poczekaj, daj mi najpierw wodę nalać. Dobrze, wiecie co, ja w początkowej wersji, tak teraz na chwilę, dam na troszeczkę większy płomień, znaczy płomień, to nie jest płomień. I to nie jest płyta indukcyjna, to jest elektryczna. To jest elektryczna. Dam na razie na trójeczkę i będę tutaj stała i obserwowała, sprawdzała, jak to się zachowuje. I teraz my prawdopodobnie zobaczymy się wieczorem, ponieważ jest to proces czasochłonny. Trzeba sprawdzać mimo wszystko od czasu do czasu, jak to się zachowuje. Przemieszać. No i będę Was na bieżąco po prostu pokazywała etapy, jak to wygląda w trakcie wytapiania. Dobrze, więc widzimy się za jakąś chwilę. Albo za rok. Z Tobą na pewno. Łapię ostatnie promienie słońca. Na dzisiaj, oczywiście. Dostaliśmy paczuszkę. Ja wiem z czym, wy zaraz zobaczycie. No wczoraj po południu przyszła, ale już nie mieliśmy siły ani czasu. No dobra, ale do sedna. Teraz paczka od Dominiki. Bardzo, naprawdę, bardzo Ci dziękuję. I tak z Marcinem myślałam już dużo wcześniej o tej roślinie, którą mi wysłałaś. I wiem, gdzie ją zasadzę. Początkowo miałam myśl, żeby zrobić nasadzenia wzdłuż Alei Wjazdowej pomiędzy lipami, natomiast Marcin mówi, następne kolce wystarczy, że mirabelkę mamy. Ale mam, jak wiecie, tutaj zaraz po prawej stronie Wam pokażę wzgórza usypane z gliny, którą wydobyliśmy ze stawu i myślę, że to będzie idealne miejsce na taką właśnie wyższą roślinę z kolcami, a jednocześnie dające piękne, pachnące kwiaty i owoce. Już Wam pokazuję. Mam nadzieję, że zgadnę, bo nie mam telefonu przy sobie, a Dominika mi pisała, co to jest. Ale poczekajcie, my coś jeszcze tutaj mamy. Ojejcie, zobaczcie, jakie cuda! Jaka piękna kurka! Nie wiem, może zbliżę, bo akurat nie wiem, czy to dobrze widać w tym momencie. Jula Twardowska. Dziękujemy Ci, Julciu. Piękna kurka. Pójdzie do naszej kolekcji rysunków, bo jeszcze mamy, pamiętacie, laurki od właścicielki Arai, więc te są następne. To jest następna kurka.
jedną roślinę rozpoznaję, bo ma kolce. No to na pewno będzie róża, o której właśnie, tak jak Wam wspominałam, już myślałam od dłuższego czasu. I myślę, że tutaj to miejsce będzie miała idealne. Siema! No hej. No cześć Dominika, zaraz Ci pokażę. Wejdź na kamerę, róża już jest zasadzona. Czekaj. Mam nadzieję, że miejsce będzie Ci odpowiadać. Widzisz czy nie? Masz kamerę? Ale to chyba gdzieś tam w okolicy tych waszych wałów. Tak, właśnie, poczekaj, bo ja Ci pokażę, ja się odsunę. Mi się podoba, przynajmniej z jednej strony i nie będziesz ograniczać. Upłynęło naprawdę sporo czasu od momentu, jak zaczęliśmy cały proces, całą zabawę z tłuszczem. Zostawiłam to, wyobraźcie sobie, na resztę dnia, czyli no to jak zaczęliśmy, to było około godziny 12, a skończyłam następnego, oczywiście na noc wyłączyłam gdzieś koło 22 i dzisiaj jeszcze trochę na wolnym ogniu w dalszym ciągu wytapiałam. W tym momencie jest on gotowy do przecedzenia i pokażę Wam, jak on wygląda. Zobaczcie, zostały już takie małe, malutkie takie farfocle. To już takie tyciunki, które oczywiście pójdą dla piesków. To, co się już w większości miało wytopić, to się wytopiło. Po przelaniu zobaczycie, że ten tłuszcz jest fajnie, wydaje się żółty, natomiast jak wystygnie, będzie miał fajną, białą, kremową konsystencję, no raczej gęstą. Tu jest jeden garnek i zaraz Wam pokażę następny. I mała rada. Postarajcie się kroić to na drobne kawałki, ponieważ w garku tutaj obok, o, widzicie? Tutaj mi pozostały takie no większe można kawałki, o, zobaczcie, coś takiego. Powinnam to jednak pokroić troszeczkę drobniej, ale no nie ma tego za dużo. My to w tym momencie przecedzimy. Już dalej nie będę wytapiać, żeby przypadkiem ten tłuszcz nie zrobił nam się, nie przypalił. Nie, chociaż nie powinien, bo jest woda, ale żeby miał ładny, fajny kolor. Dobra, teraz bawimy się za przelewanie. Marcin wrócił, więc mi pomoże tutaj, nie będę musiała chochelkować. To w tym momencie pamiętajcie, przelewacie, to jest dalej ciepłe, bardzo ciepłe, przelewacie to albo do misek właśnie takich ze stali nierdzewnej lub do naczynia żaroodpornego. No wiecie, zawsze bezpieczeństwo. I tak samo sitko metalowe, żadne plastikowe, bo Wam się po prostu wszystko potopi. Zachowajcie no takie środki ostrożności. No mam niestety takie malutkie, bo duże zużyliśmy do czegoś innego, ale takim też sobie poradzimy. Jaka gospodyni, taka kuchnia. No dokładnie. Nie, to ty chyba niżej musisz dać. Tak, prawda? tak. Dobrze, niech to ścieknie.
Czy my to możemy jeszcze troszkę wytaplać? Chyba tak. Wiesz tak? co, już boję się, że nie, żeby po prostu nie był ten tłuszcz, nie zrobił takiego koloru, nie złapał już spalonego. Spalonego, tak. Powiem Ci, że zobacz, bardzo ładnie się już to roztopiło. Ładnie. Takie są tylko drobinki tutaj, widzisz? W jednym tym garku, o właśnie w tym, co tutaj patrzymy, mówię do Marcina, ale też przy okazji do Was, tak jak Wam wcześniej pokazywałam, są gdzie niegdzie większe kawałeczki, ale do tego nie. Ale Aha, to tak. Więc jak będziecie kroić, to zwróćcie uwagę, żeby jednak drobniej to pokroić. Albo trzymać troszkę dłużej, tylko ciągle trzeba pamiętać, żeby, bo wiecie, to już u nas się trzeci dzień robiło, nie? 2,5 dnia. Panie, nie mieszaj mnie, ja już wiem, co powiedziałam. No. Albo możecie zmielić to przez maszynkę, no tylko, że później to czyszczenie tego, no ja zdaję sobie sprawę, dlatego lepiej to pokroić. To nie jest takie krojenie jak na skwarki, że musi być aż tak dokładne. To widzieliście, jaka to jest wielkość, powiedzmy, żeby, ale i tak, jak popatrzysz, to nie ma dużo takich większych kawałków. Tylko w tym kawałku, w tamtym jest jeszcze dużo lepiej. No. Jeszcze Także lepiej słuchajcie, nie stresujcie się. Może weź kamerę z bliska i pokaż, jak to wygląda. Też jak myśmy tam gdzieś patrzyli na fachury tego typu roboty, nikt się z tym nie pierdzielił, każdy mówił, że tak samo właśnie dotapianie tego wszystkiego już nie ma sensu, to mogą zjeść kurki. Albo pieski, czy chyba każde zwierzę by to wciągnęło z tego, a chodzi o to przede wszystkim, bo powiedzieli, że jeśli przegniecie pewien punkt wytapiania, czyli przedobrzycie, nieproporcjonalnie zaczyna rosnąć do góry smak i zapach, zapach wołu, a tego nie chcemy, no bo wiadomo, że mydełka i tak przez dodanie sody kaustycznej stracą go trochę, ale jeśli nawet by tyczkę zostało, to trochę by to dziwnie było. Tak jak Marcin mówi, mydełka, ale pamiętajcie, na tym tłuszczu normalnie możecie smażyć, czy frytki, czy jakieś kotleciki. To jest tłuszcz nadający się do spożycia. Ja powiedziałbym nawet więcej, co Klaudia zapomniała. Jak się ma niedobrą gospodynię i żonę, to można ją też usmażyć. Na przykład w takim znanym filmie Killer był taki sławny też, cycki se usmaż. Co ty nie powiesz? Tak. To najpierw je wyhoduję, później sobie usmażę. I tak, i figura niestety nie wzięła sobie tego, Katarzyna figura do serca i dobrze. No tutaj... Ale my z tych czasów to takie komedie pamiętamy. Tak. Lubimy Katarzynę figurę. A ten drugi, jak go miał na nazwisko? Kurczę, no taki znany, wiecie, z polskiej partii Przyjaciół Piwa, później, ale kurczę, jak go się nazywał? Odkładaj kamerę, bo musisz mi tutaj pomóc. O, dobrze, tak to wygląda z tym. Dokładnie. Tak to wygląda z tym. Tak to wygląda tutaj. Tak wygląda to jak na kamerę, a tam jest odkurzacz po odkurzaniu. Ale widzisz, już się troszeczkę zatyka. Tak, bardzo szybko stygnie. Pamiętajcie, ten tłuszcz jest mega twardy jak ten żel. Bardzo. To nie jest tłuszcz gęsi. Tłuszcz gęsi to tyczkę temperatury i już jest forma płynna. I dlatego z tego na przykład można zrobić świeczkę, a z gęsiego można zapomnieć. Dokładnie. Dziwicie się na pewno, czemu Klaudia na samym początku dała wodę. No zobaczycie, później ta woda, ona osiądzie na dno, ona wyciągnie całą sól, bo pamiętacie, też sól tutaj dodawaliśmy, więc soli nie będzie w tłuszczu, a zresztą w ostatnim etapie oczyszczania, ale to naprawdę to jest bardzo czasochłonny proces, już soli nie dodam, ale to już naprawdę będzie ostatni szlif. To jest dopiero sam początek, to jest dopiero wytapianie, a przed nami jeszcze taki... Kupę roboty. 3-4 destylizacje, czy jak to tak no powiedzieć? Oczyszczanie. Oczyszczanie, bym powiedziała, że oczyszczanie. Popatrzcie, ile jest pracy, ale widzicie, mając zwierzęta, można zrobić świeczkę, macie na czym usmażyć, macie zdrowy tłuszcz do jedzenia, możecie mieć mydło, szampon, kremy. Popatrzcie, ile jedno zwierzę jest w stanie zapewnić, nie mówiąc w ogóle o jakby innych częściach ciała.